Niech się rozbierze i położy. Słucham, pani doktor? Niech się rozbierze i położy. Niech się pocałuje w dupę. Cześć, witam was serdecznie. Dzisiaj będzie bardziej na luzie. Już powiem wam, ochłonąłem po wczorajszym, także dzisiaj tak pół żartem, pół serio. Ale zanim zacznę, chcę oczywiście podziękować Walentynie W. za postawienie mi kawki na słup i Walentyna wielkie, przeogromne dzięki. Moi kochani, o edukacji zdrowotnej, o tym temacie już mówiłem, omawiałem go i wyjaśniłem go chyba dość obszernie, tak mi się wydaje, ale żyjemy w kraju, w jakim żyjemy i powiem wam, dość lewackiej ideologii. Dziś będę promował prawdziwe, prawicowe wartości. Może nie dosłownie, ale. Wczoraj było też o Batyrze, dzisiaj też będzie o Batyrze, ale dzisiaj będzie już tak, nie tak poważnie, bo no ciężko większość działań tego człowieka w ogóle traktować na poważnie. Jak pewnie słyszeliście, Nawrocki wycofuje syna z edukacji zdrowotnej, bo tam się szerzy ta zła lewacka ideologia. Nawrocki ogłosił decyzję o wypisaniu swojego syna z zajęć edukacji zdrowotnej. Jak oznajmił w mediach, na portalach społecznościowych, podjęliśmy decyzję o wypisaniu naszego syna z zajęć edukacji zdrowotnej. Pod niewinnie brzmiącą nazwą tego przedmiotu próbuje się przemycić do polskich szkół ideologię i politykę. A na to nie może być zgody, napisał Nawrocki w mediach społecznościowych. No, abym zapomniał o jednym drobnym, pewnie nic nieznaczącym szczególe. Tak się zastanawiam, jak można wypisać dziecko z edukacji zdrowotnej w katolickiej szkole? Przecież tam jej po prostu nie ma. No, to jest bardzo ciekawe, że jego syn będzie w szkole chrześcijańsko-katolickiej, gdzie tego przedmiotu nie ma w ogóle w programie. Więc do cholery, z czego on go wypisał? Może ktoś mi odpowie na to pytanie? Pewnie prezes mu kazał tak powiedzieć, więc tak zrobił, no bo nie wiem, jakie może być inne logiczne wytłumaczenie, ale generalnie rzecz biorąc, Nawrocki tak naprawdę nie rozumie, czym jest edukacja zdrowotna, ani czym jest odpowiedzialność publiczna. Polityczna burza po decyzji i wpisie prezydenta. Para prezydencka ogłosiła w internecie, że wypisała syna z zajęć edukacji zdrowotnej. Natychmiast zareagowała minister edukacji, a za nią poszły kolejne polityczne głosy. Ewelina Niemirka. To prezydent tym razem zrobił dramę. Informacja od prezydenta nie jest żadnym wywoływaniem wojny. Choć z pewnością niesie się echem. Prezydent, który ma tyle rzeczy na głowie, wywiera presję. Pan powiedział, że po programie zapyta pan syna Leszka i napisze pan na idź, jaką podjął decyzję. To de facto o tym prezydent poinformował. O wypisaniu syna z edukacji zdrowotnej para prezydencka poinformowała w mediach społecznościowych, lecąc do Stanów Zjednoczonych. Pod niewinnie brzmiącą nazwą tego przedmiotu próbuje się przemycać do polskich szkół ideologię i politykę, a na to nie może być zgody. Prezydentowi odpowiedziała minister edukacji, pisząc tu cytat, że zanim się wypisze, zawetuje, podpisze lub oburzy, warto czytać dokumenty. Wiedza na temat przeciwdziałania uzależnieniom, profilaktyki, ruchu, zdrowia psychicznego oraz budowania relacji, szacunku do drugiej osoby. O tym jest też ten przedmiot. Przyda się każdemu. Decyzja prezydenta podzieliła scenę polityczną. Fatalny przykład, fatalna decyzja. Do rodziców apel. Pójdźcie za głosem pana prezydenta. Emocje towarzyszą edukacji zdrowotnej od chwili pojawienia się pomysłu na ten przedmiot. Części światopoglądowe, z którymi my się jako PSL nie zgadzamy. Uważam, że ten przedmiot powinien być obowiązkowy. Początkowo tak miało być, ale wątpliwości mieli sami koalicjanci. Chyba nic lepszego nie można wymyślić, że to rodzice decydują, jak wychowywać swoje dzieci i mają do tego prawo. To dzięki PSL-owi każdy ma prawo wyboru. Edukacja zdrowotna jest w planie lekcji uczniów szkół średnich i od
klasy 4 szkoły podstawowej. Dzięki temu mniej potem wydajemy na leczenie chorób cywilizacyjnych, mniej wydajemy na leczenie ciśnienia, na leczenie cukrzycy. To jest po prostu bardzo ważne, żeby dzieci miały taką podstawę. Omawia pojęcie orientacji psychoseksualnej i kierunki jej rozwoju. Wyjaśnia pojęcia związane z tożsamością płciową. Co to jest, jak nie ideologia? Zdrowie seksualne to jeden z kilku działów podstawy programowej. Przede wszystkim uczniowie mają się uczyć o zdrowiu psychicznym, fizycznym, zdrowym odżywianiu i jak zapobiegać uzależnieniom. Nowy przedmiot nie przekonał też episkopatu, który jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego apelował do rodziców. Byście nie wyrażali zgody na udział swoich dzieci w tych zajęciach. Zdaniem episkopatu jednym z problemów jest marginalizowanie roli małżeństwa i rodziny. Podstawa programowa nie rozwija tematu małżeństwa i rodziny, a koncentruje się na pożyciu seksualnym jako elemencie oddzielonym od małżeństwa. Jest to sprzeczne z nauką Kościoła. Udział w zajęciach jest nieobowiązkowy. Decyzję o rezygnacji można podjąć do 25 września. No ale okej, moi drodzy, pomińmy ten szczegół, że w tej katolickiej szkole, w której będzie się uczył syn Nawrockiego, no nie ma w ogóle tego przedmiotu branego pod uwagę, nie ma go w programie, no ale Nawrocki go po prostu przyjmijmy, że wypisał profilaktycznie, bo tak trzeba. Ale patrząc na to takim chłodnym okiem, to trójmiejski Alfons, zarabiający na prostytucji kobiet i 16-letnia matka, która myślała, że nie zachodzi się w ciążę z ząbkiem czosnku w pępku, wypisali nastoletniego syna z zajęć edukacji zdrowotnej, żeby go nie zgorszyć. No, znowu potwierdza się powiedzenie, kto w Polsce się urodził, ten z cyrku się nie śmieje. I zwróćcie uwagę na ten absurd. Nawrocki wypisał dziecko z edukacji zdrowotnej, której nie ma w programie, w szkole, do której ten syn uczęszcza. I no, chwali się tym wszem i wobec w sieci i publicznie. A teraz popatrzmy na kilka drobnych szczegółów. Nawrocki uzależniony od nikotyny. Jego starszy syn, znaczy jego pasierb, uzależniony od nikotyny, córka z nadwagą, żona została matką w wieku niespełna 16 lat. No, rodzina Nawrockich to żywy dowód na potrzebę edukacji zdrowotnej w szkole. Oni powinni być chodzącą reklamą właśnie edukacji zdrowotnej w szkole. A ta cała dyskusja wokół edukacji zdrowotnej pokazuje, że powinien być to przedmiot nie dobrowolny, a wręcz obowiązkowy i nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych, a szczególnie dla księży i prawicowych polityków. No ale skoro Nawrocki, taki kozak, wypisał syna z przedmiotu, którego nie ma w programie, no to teraz spokojnie może wsadzić go księdzu pod sutannę. No przecież o to klechom chodzi. Nawrocki krytykuje edukację zdrowotną, ale w sumie nic dziwnego. W całym PiS-ie, na całej prawicy, podstawy biologii wciąż sprawiają im poważne trudności. No jak też pewnie wiecie, sam episkopat ogłosił, że nie życzy sobie edukacji na temat seksualności w szkołach. Episkopat to sobie może życzyć szczęścia, zdrowia. Wielebni księża, że tak pięknie się wyrażę, edukacja seksualna jest potrzebna między innymi po to, aby dzieci mogły obronić się właśnie przed wami. Bo gdyby dzieci wcześniej chodziły na edukację zdrowotną, to by po prostu nie pozwoliły na takie traktowanie siebie przez księży, jak widzicie tutaj na załączonym obrazku. I teraz już wiecie, dlaczego Kościół nie chce tej edukacji? Właśnie te zdjęcia są chyba najlepszym tego dowodem. I pytanie, kto tutaj seksualizuje dzieci?
Zwróćcie uwagę, moi drodzy, że biorą udział w lizaniu kolana klechy tylko dziewczynki. I się tak zastanawiam, to jest co prawda stara fotografia, ale się tak zastanawiam, dlaczego żaden ojciec lub matka po prostu temu zboczeńcowi nie dała co najmniej w pysk. Gdzie byli ich rodzice? Jak można wysyłać dobrowolnie dziecko w łapy takich zboczeńców? I to jest prawicowa edukacja. To Nawrockiemu i tej całej śmiesznej prawicy oczywiście nie przeszkadza. Oni tutaj nie widzą nic złego. A rodzice powinni wypisywać dzieci nie z edukacji zdrowotnej, ale z lekcji religii. Bo komu normalnemu podoba się promowanie pedofilii? Na edukacji zdrowotnej, chociaż nauczą się o antykoncepcji i nie zaliczą wpadki w wieku 15 lat, tak jak pani prezydentowa, no o zdrowym odżywianiu, żeby nie wyglądać jak Kaczyński, o przemocy, żeby nie być takim po prostu żałosnym kutasem jak Matecki. Poprzednio, jak omawiałem ten temat, wspominałem wam i dałem wam też przykłady, takie obszerne przykłady, możecie sobie to odtworzyć. Uważnie zapoznałem się z tą podstawą programową edukacji zdrowotnej. Nie ma tam nic kontrowersyjnego. Żaden pisowiec też oczywiście nic kontrowersyjnego nie może przytoczyć. Poza bla, 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 deprawacja, ale nic konkretnego. Trudno mi dociec, co może nie podobać się Nawrockiemu, pisowcom czy tej pseudoprawicy. Może, nie wiem, profilaktyka chorób wenerycznych albo instrukcja, jak codziennie myć zęby, no bo jak wiecie, w Konfederacji w swoim czasie choroby weneryczne były rozsiewane przez jednego z członków, a co do codziennej higieny jamy ustnej wystarczy zajrzeć w uzębienie Ziobry lub Kaczyńskiego. Proszę, nie rozumiem. No, była taka scena, że dziennikarka TVP Info zapytała posłów, jaka jest różnica między okresem a owulacją. Pani, ja Widział pan tą kompromitację? Nie widzę, że to była kompromitacja. Dlaczego? No dlatego, bo jak o żywo, no to nie jest kwestia polityczna. No, ale to dotyczy pewnej edukacji podstawowej o ciele kobiety, mężczyzny. No takie abecadło bym powiedziała. Wie pani, no ale to jest, można powiedzieć, taka ewolucja tematyki, którą mają się zajmować politycy, która mi głęboko nie odpowiada. No ale dlaczego panu nie odpowiada wiedza, panie prezesie? No przecież od tego jesteśmy, przecież widzi pan, co się dzieje w sieci na przykład, bo z jednej strony mówicie państwo seksualizacja, ale seksualizacja jest głównie w sieci. Może pan sobie tutaj odpalić jakikolwiek film w internecie i ma pan porno na wyciągnięcie ręki. Może lepiej edukować i uświadamiać, jakie są zagrożenia, a nie odwrotnie. A nie udawać, że świat się nie zmienił, panie prezesie. Proszę państwa, no ale zmienił się w złym kierunku i należy wracać do tego dawnego. Panie prezesie, a co ze sprzedażą alkoholu? To zaprzecza Także ten nasz twardziel od snusa wypisał syna z edukacji, no bo po co ma się kształcić, no i nie daj Boże jeszcze będzie mądrzejszy od ojca. No w sumie przecież według toku rozumowania Nawrockiego nieważne, żeby jego dziecko miało jakieś podstawy nauki, no najważniejsze, aby był twardzielem na ustawce, no a czy będzie sądził, że dziewczyna może zajść w ciążę siadając na desce klosetowej, to w sumie już jest nieistotne, mało ważne, takie podstawowe rzeczy, które powinien wiedzieć młody człowiek, no po co to komu, nie? Ważne, by się dobrze napieprzał w lesie na przykład. No przecież ten konserwatyzm wartości prawicowych, jest słynny, ten polski,
konserwatyzm konserwatywnych wartości prawicowych no jest znany niemal na całym świecie. No, porównując, dając w kontrze do tych deprawacji na edukacji zdrowotnej, może przytoczę wam kilka takich najważniejszych wartości konserwatywnych, rzecz jasna, konserwatywnych wartości prawicowych. Wszystkich no nie ośmielę się wam tu przytaczać, bo nie wiem, czy by to nie wyszedł z tego brazylijski po prostu serial, ale kilka takich najważniejszych. No i tak, moi drodzy, na prawicy zdrady, seksafery w Ordo Iuris na przykład, Kiła w partii Korwina. No, nie śmiałbym pominąć Dąbrowy Górniczej i całą plejadę afer kleru, Kamiński i Wąsik w Wiedniu, tajemnice Grand Hotelu, romans posła Pięty, romans Iwony Arendt, spis z Kasanową, no, Marta Kaczyńska, Dubiniecka, Suminiewska, Kaczyńska, Marianna Schreber-Czarnecka, Korczarowska, ponowny ślub Schrebera, ponowny ślub kościelny Kurskiego. No, nie można pominąć picia wódki i śpiewania barki w normalnym, katolickim oczywiście domu. Romanse i nieślubne dziecko Rafała Patery. Seks przygodny pani Chorościńskiej. No, tak jak powiedziałem, tego jest naprawdę całe mnóstwo, ale wszyscy doskonale znamy. Ale chciałbym wam jeszcze przytoczyć może na koniec jeden przykład. Porównanie tej lewackiej, zboczonej ideologii i tych prawicowych wartości katolickich prawdziwej rodziny. Otóż, moi drodzy, na pierwszej fotce jest straszna, tęczowa Niemka, von der Leyen. Wyobraźcie sobie, ma 7 dzieci, nie do pomyślenia, z jednym mężem. No coś strasznego, no co za straszna lewaczka. A na drugim zdjęciu obok jest katolicka piękność. Ma 3 dzieci z 3 mężami. No, wartości chrześcijańskie i tradycyjna rodzina katolicka to, powiem to wprost, wymysły przygłupów po rozwodach niż fakt socjologiczny. Ta straszna lewacka von der Leyen, ta tęczowa von der Leyen, no jest demonizowana wręcz, no straszna, okrutna. No a tych prawicowych, kościelnych przykładów tradycyjnej rodziny, no z prawej strony można po prostu mnożyć. Jak pan może pouczać ojców, jak pan nie rozmawia z synem i córką? Tam konkretnie mówił pan, że tylko idiota nie płaci alimentów, a pana była żona twierdzi, że nie chce pan łożyć na syna i na córkę i nie ma pan z nimi kontaktu. To nie jest hipokryzja? Te sprawy są moimi indywidualnymi sprawami. To po co pan poucza innych, panie przewodniczący, jak pan sam w życiu nie stosuje się do tego? Mogę panią zapewnić, że wszystkie alimenty były płacone, są płacone. Tak, ale ja cytowałam byłą żonę, która mówi, ale ma pan kontakt z dziećmi? Z synem i z córką? Przecież nie ma pan, panie przewodniczący. Moi drodzy, być może się mylę, nie mówię, że nie. Ale jak wiecie, ja tutaj swoją opinię, swoje odczucia przedstawiam i dzielę się z wami.
Według mnie, mojego skromnego zdania, tylko wróg Polski walczy z rządem, z premierem, z Unią Europejską, nie wiem, z Ukrainą, Niemcami, wbrew logice, otacza się politycznymi, prorosyjskimi szumowinami Macierewicza. Zwalcza kandydatów na ambasadorów, bo nie wybrani są przez niego. Promuje fanatyzm prawicowy, religijny w świeckim, demokratycznym państwie. Wynosi się na monarchę, chociaż jest tylko nieprawidłowo powołanym, pełniącym obowiązki prezydenta. I tutaj, gdybym miał choć odrobinę refleksji, to kazałby przeliczyć głosy, zażądać posiedzenia Sądu Najwyższego, a nie jakiejś nieuznawalnej izby, aby nie było wątpliwości co do wyniku wyborów. I wtedy każdemu po prostu zamknąłby usta. Jednak Nawrocki woli chaos, podziały społeczne, wątpliwości i wrogość wszystkich innych do wszystkiego. Widać, że jest szczęśliwy z tych kolejnych wet, że nie udaje się niczego po tych rządach złodziejskiego PiS-u posprzątać. Wszystko to jest jednak zgodne z celami po prostu Putina. I do czego ja zmierzam? Nawrocki, masz prawo wypisać dziecko z edukacji zdrowotnej, nawet jeśli nie ma takiego programu w tej katolickiej szkole, w której się twój syn uczy. Ale prywatnie, jako urzędnik, to kolejny akt nawoływania do demontażu państwa i wrogości powszechnej. Na szczęście i my mamy prawo decydować o wychowaniu naszych dzieci i wypisywać ich, tak jak wcześniej wspominałem, z lekcji religii, bo większość normalnych rodziców nie popiera propagowanie dewiacji, zboczeń, pedofilstwa. Aby dzieci nie rodziły dzieci i nie były takim podmiotem złego dotyku. Te całe przesłuchiwania przez klechy w akcie spowiedzi nie stawiały się ofiarami księży pedofili. Na szczęście na edukacji zdrowotnej nauczą się, stawiały się ofiarami księży pedofili, ale na szczęście na edukacji zdrowotnej te dzieci, których rodzice myślą, dbają o przyszłość tych dzieci, nauczą się, jak dbać o zdrowie, jak unikać wrogich społecznie i personalnie postaw, takich między innymi jak twoja, Nawrocki, czy tak zwanego złego dotyku tych obleśnych zboczeńców w sutannach. No i panie panie Szarż, ja może ci podpowiem, że może najlepiej wypisać dziecko ze wszystkich przedmiotów. Jest już wystarczająco, nie wiem, otumanione przez te prawicowe wasze wartości, żeby zostać prezydentem, tak jak ty. I tak już na koniec jeszcze kilka słów odnośnie jego błyskotliwej wypowiedzi na Radzie ONZ. No, Karolku, prawa człowieka tak, ale dlaczego bez praw kobiet, bez prawa do świeckiego państwa, dlaczego przedstawiasz w ONZ swoje fobie oraz zboczenia i
wkładasz w usta to wszystko większości Polaków na forum międzynarodowym. Więc tutaj tak publicznie, uprzejmie proszę, aby pan, panie prezydencie, widzicie jak potrafię ładnie mówić, nigdy więcej nie przemawiał w moim imieniu, bo nie masz pan ani mandatu, ani wykładni znajomości oczekiwań wszystkich Polaków. Weź sobie tą prześladowaną w Polsce religię agresji katolickiej i wsadź sobie ją pan w 4 litery. Tak samo jak represje w stosunku do seksualności dzieci. I człowieku, jak możesz na forum ONZ przedstawiać Polaków jako ociemniały religijnie naród, nie wiem, takiego wstecznictwa i upadku cywilizacji, który niczym w państwach islamu przedstawia męskich durniów w procesie swojego religijnego panowania w pogardzie do kobiet. W państwie, w którym krzyże i własności kościelne mają uprzywilejowaną pozycję w każdym mieście, w każdej wiosce. W szkołach, w instytucjach państwa kapelani zatrudniani przez państwo indoktrynują każdą strefę naszego życia, indoktrynują nieświadome dzieci. Krzyże stoją przy każdej drodze, a duchowni mają szczególne uprawnienia gospodarcze, finansowe, emerytalne. Jakiś religijny zboczeniec ogłasza światu, że religia w Polsce jest prześladowana. Proszę Państwa, czy rodzice powinni wypisywać dzieci z przedmiotu edukacja zdrowotna? A znają Państwo takich rodziców? Czy Państwo sami wypisują swoje dzieci też? A dlaczego Państwo tego nie chcą? Obawiają się Państwo tego przedmiotu? A jaką telewizję Państwo oglądają? Z tego co pamiętam, już poprzednik Twój oddał władzę w Polsce Chrystusowi Królowi. I tak sobie zakpił z konstytucji i z Polski w ogóle. Kobiety to nie polski inwentarz. I to też nie jest inwentarz, nie wiem, Karola Nawrockiego i jego zboczeńców seksualnych i politycznych, choćby bardzo chciał być ich wyłącznym właścicielem. No stare nawyki, wiecie jak jest. No tak jak na przykład Wielki Bu. Nigdy też Nawrocki nie mów publicznie o prawach człowieka, prawach Polaków. Jeśli wyłączysz z nich prawa kobiet, łączysz prawa kobiet, wyłączasz prawa kobiet z taką bezczelną indoktrynacją katolicką w Polsce, no, w tym prawa kleru do tolerancji państwa w sprawach pedofilstwa. Może to nie do końca było zgodne z tym dzisiejszym tematem, ale też musiałem to z siebie wyrzucić, bo słuchałem tego przemówienia. Nie wiem, czy był naćpany, jak to mówił, ale powiem wam, że no, on naprawdę zaczyna przeginać. I tak kończąc, powiem może w ten sposób. Być może to do niektórych dotrze. Oczywiście do tych, do których jeszcze nie dotarło. Jeśli naprawdę przejmujecie się losem i edukacją swoich dzieci, to nie bądźcie jak Nawrocki. Miejcie wątpliwości, macie wątpliwości, macie do tego prawo, miejcie te wątpliwości. Każdy je może mieć, powinien mieć. Ale zamiast słuchać tego głupiego pieprzenia jednego czy drugiego idioty,
Czy nie lepiej zorganizować spotkanie, nie wiem, z nauczycielem, który będzie uczył edukacji zdrowotnej twojego dziecka i przegadać z nim te tematy, żeby przedstawił to, jaka jest podstawa programowa, jeśli nie zna, żeby omówił z rodzicem tą podstawę programową, żeby wyjaśnił wszystkie wątpliwości za i przeciw, a nie opierać się tylko o, powiem wprost, debilnych tekstach jakichś prawicowych oszołomów, którzy nawet nie znają podstawy programowej, nie potrafią jasno wskazać, co jest w nim złego, tylko lecą ogólnikami i oklepanymi tekstami. A potem taki ociemniały lud to powiela. Nie wie, co jest złego, ale wie, że jest złe. No episkopat niech się odpierdoli od edukacji szkolnej, bo Kościół jest od przekazywania tych swoich zabobonów w kościołach, a nie do edukowania dzieci. Od edukowania dzieci są nauczyciele, a oni są od rozpowszechniania tych swoich religijnych bzdur. I niech każdy trzyma się swojego. No ale to jest też, moi drodzy, potwierdzone już niejednokrotnie i że po prostu ci, którzy, nie wiem, najwięcej tego Boga mają na ustach, te prawicowe wartości katolickie, rodzinne i tak dalej, to są najgorsze męty, szuje, które mają najwięcej za uszami. No ale oczywiście rzecz jasna, wszystko co lewicowe to złe, nawet jak nie jest złe, a każde gówno prawicowe, które może być najgorszym gównem, zawsze będzie super, bo jest prawicowe. I tak to w tych umysłach właśnie ich działa. Jak tym maniakom religijnym, tym pseudo-prawicowym oszołomom pozwolimy nam wejść sobie na głowę, to nawet się nie obejrzymy, jak rodzice będą szukać fizyki według kardynała Wyszyńskiego, podręcznika do chemii, świętej Faustyny, katechizmu od biologii, płaskiego globusa Polski. No, oczywiście też będzie pewnie popyt na habity na AWF. No, tego nie można po prostu wykluczyć. Oni są oderwani od rzeczywistości i w imię religii niczym ciapaci są gotowi zrobić wszystko. Także tym akcentem zakończę. Jak widzieliście, dzisiaj się nie unosiłem, dzisiaj na spokojnie i nawet z uśmiechem. Powiem tylko na koniec, że żal mi, naprawdę żal mi dzieci, którzy mają po prostu głupich rodziców. Ale rzecz jasna, piszcie, komentujcie, oceniajcie jak zawsze. Ja wam jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim darczyńcom. Przypominam, że mam kubeczki nie do obchnięcia, do obdarowania darczyńców. Darczyńcom dziękuję za wpłaty. I cóż, widzimy się przy następnym materiale. Mam nadzieję, że jutro dam radę zrobić kolejny moje w cudzysłowie dzieło. No, piątek jak to piątek, lekcja religii, a w niedzielę jak zawsze zapraszam na live'a. Także na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Cześć. Była ciemna już nocka, gdy pojechał do Płocka na budowę, by nosić pustaki. Wziął je wszystkie, ułożył ładny wzór, w nich utworzył i powiada, jak świetnie się składa.
Wziął je wszystkie, ułożył ładny wzór z nich utworzył.